Jeżeli tak teraz mają wyglądać gry z serii Silent Hill, to... Mamy rok 2022. Seria Silent Hill już od 10 lat jest całkowicie martwa. Konami po fiasko z PT w 2014 i wyrzuceniem Kojimy zdecydowało się nie robić absolutnie nic. Aż do wtedy. Silent Hill Transmission, czyli mini-konferencja zapowiadająca co tam w firmie piszczy, miała miejsce 19 października i to właśnie wtedy, już na jej początku, zapowiedziano remake kultowego klasyka, czyli Silent Hill 2. Już od pierwszych chwil teasera fani byli podekscytowani. Designem potworów, jak i muzyki zajmowali się ci sami ludzie, ale prawdziwe zaskoczenie miało dopiero nadejść. Development gry zdecydowano się powierzyć krakowskiemu studio, Blobber Team. Co prawda już w 2021 ptaszki ćwierkały o kolaboracji Polaków z Konami, ale wtedy dowiedzieliśmy się, o co chodzi i jak to wygląda. I nie zrozumcie mnie źle, ich dzieła bywają różnej jakości. Observer było naprawdę dobrą grą, Layers of Fear miało więcej wspólnego z symulatorem chodzenia niż horrorem, a The Medium miało świetny zamysł artystyczny, który wyglebywał się przy aspekcie fabularnym. No ale w przypadku tego ostatniego był to projekt bardzo pomocny w kontekście Silent Hilla, bo Blobber pracował tam nie tylko z Akirą Yamaoką, który stworzył muzykę i tu, ale krakowski dev mógł też poeksperymentować z alternatywną wersją różnych lokacji. Ale to nie tu leży problem. Blobber po prostu nie miał w portfolio nic, co pasowałoby do Silent Hilla 2 1:1. To jest połączenie thrillera psychologicznego z aspektem survival horror, gdzie ta walka rzeczywiście się pojawia. Jaka by ona nie była. Blobber Team na swoje barki wzięło więc naprawdę ciężki projekt, bo to właśnie druga część Ich Wzgórz dla wielu graczy jest tą najważniejszą częścią. No to jak się w tym sprawdzili? Pora na małą recenzję, ale bez spoilerów, bez owijania w bawełnę i z czystą głową, bez przesadnego zachwalania oryginału. W Silent Hill 2 wcielamy się w Jamesa Sunderlanda, który trafia do miasta Silent Hill zaraz po otrzymaniu od swojej żony listu informującego go, że ta na niego czeka w ich specjalnym miejscu. No, haczyk jest taki, że ta już od 3 lat nie żyje. W Polsce cały plan spaliłby na panewce, bo zgubić list na 3 lata to nic takiego niesamowitego, ale najwyraźniej Silent Hill, tak licznie zamieszkiwane przez różnego rodzaju potwory, ma świetnie rozwiniętą pocztę i kurierkę. Ale ja nie o tym. Gra to psychologiczny thriller skupiający się na survivalu, rozległej eksploracji oraz zagadkach logicznych w kontekście gameplayu. Rozgrywka w dużej mierze polega na przemierzaniu miasteczka i znajdowaniu kluczy lub innych przedmiotów, które pozwolą obejść przeszkody. Czasami pojawiają się zagadki, czasami łatwiejsze, czasami trudniejsze, ale poziomy trudności zagadek i walki można ustawić osobno przed rozpoczęciem przygody. James nosi ze sobą radio, które ostrzega go o obecności potworów, emitując statyczne zakłócenia, co pozwala wykrywać wrogów nawet gdy jeszcze ich nie widzimy. Gra stawia na minimalizm i imersję. Nie ma tutaj HUD-a, chyba że jesteśmy naprawdę blisko śmierci, a jeżeli chodzi o przedmioty, to James przechyla głowę w ich kierunku. Jeżeli chodzi o sam szkielet rozgrywki więc oraz fabuły, to Blobber nie zmienił tu wiele. Głównie chodziło tu o modernizację rzeczy, które już znaliśmy, podciągając ją do obecnych standardów, czerpiąc pełnymi garściami z gier takich jak The Last of Us czy ostatnie remake'i Resident Evil. Zatrzymajmy się więc na chwilę przy tym, co przeszło największą metamorfozę w tym remake. To jest prezentacja fabularna, walka, eksploracja oraz prezentacja audiowizualna. Zacznijmy od zmian fabularnych. Faktem jest, że fani oryginalnej atmosfery, to jest uczucia bycia w ciągłym śnie, mogą być zawiedzeni. Ten aspekt gry zdecydowano się w dużej mierze zastąpić czymś, co bardziej porównałbym do wysokobudżetowej filmowej produkcji. Najlepiej określił to jeden z komentarzy pod nową ścieżką dźwiękową. Gdyby oryginalny Silent Hill 2 był filmem, to byłby to bardzo pozytywnie przyjęty film niezależny, a remake to już moment, kiedy do historii dobiera się kompetentne studio filmowe z odpowiednim zapleczem. Wszystkie wydarzenia fabularne odbywają się tak, jak się odbywały, czasami zmieniając lokacje czy ujęcia kamery. Fanom oryginału może się również nie spodobać to, że wiele rzeczy jest pokazanych bardzo dosłownie, likwidując tę nutkę tajemniczości. W nowej scenie w Heaven's Night alkoholizm Jamesa jest pokazany w pięknym cinematiku, ale nie jest on za grosz subtelny. To samo spotkało historię postaci Angeli, gdzie gracz bardzo szybko łączy kropki już przy drugim lub trzecim spotkaniu. Ale ja nie do końca zgadzam się z takim podejściem, no bo premiera oryginału miała miejsce 23 lata temu, więc fani gry mieli te 23 lata na zastanawianie się nad znaczeniem scen, prawdziwymi motywami postaci i po prostu uważam, że powielanie tego samego byłoby zwykłą stratą czasu. Niektóre rzeczy trzeba po prostu wyjaśnić jasno. Na ogromny plus zasługują kreacje nowego Jamesa oraz nowej Marii. Zacznijmy od naszej towarzyszki. W porównaniu do oryginału, Maria to prawdziwa bestia lubująca się we flircie i podpuszczaniu Jamesa. I can show you if you want.
Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey, easy there. Salome Gunnarsdóttir. Odegrała rolę naprawdę świetnie i podobało mi się, że ta Maria nie tylko pasuje do samego miasteczka Silent Hill, ale pasuje bardziej do naszej codzienności. I tu muszę zwrócić uwagę na redesign jej ciuszków. Nie dość, że są one naprawdę sprytnym odwróceniem ubioru Mary Jamesa, to po prostu pasują, a te oryginalne to prawdziwy relikt swoich czasów. Wiedzieliście, że oryginalna Maria nosiła tak naprawdę stylówkę Christiny Aguilery z Teen Choice Awards 99? Tak, 25 lat temu. Oczywiście nie jest idealnie, bo w niektórych scenach widać albo późne zmiany scenariuszowe, albo źle pocięte dialogi. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway! What do you mean, anyway? Jeszcze lepiej spisał się Luke Roberts, odtwórca roli Jamesa. W porównaniu do oryginału jego praca jest oczywiście o wiele bardziej profesjonalna, wszak oryginalne dialogi brzmią naprawdę amatorsko i dla wielu są źródłem uroku samej gry, tak dla mnie lepiej oddaje to, w jakiej sytuacji znajduje się psychicznie James. Nie bójcie się, nie będę spoilował. To, co dzieje się w miasteczku, nie zaskakuje go praktycznie wcale. Jedyne, kiedy widzimy i słyszymy w jego głosie emocje, to wtedy, gdy pojawia się temat Mary. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? James nie cierpi też na chorobę, na którą cierpią praktycznie wszyscy współcześni bohaterzy gier. To jest syndrom Japera. W trakcie rozgrywki nie gada on wcale, a kiedy zmagamy się z zagadkami, krążąc między pokojami, nie zdradza jej rozwiązania słowami zastanawiam się, czy ten zegar jest jakoś powiązany z drzwiami, które muszę właśnie otworzyć. Muszę się mu przyjrzeć. Kolejnym ważnym elementem jest walka, której bardzo się obawiałem, mając na uwadze to, o czym wspomniałem na początku tego materiału. Stworzenie dobrego systemu walki w horrorze to cholernie trudne zadanie. Musi być on jednocześnie solidny i niedenerwujący, nie będąc przy tym zbyt przyjemnym, bo potyczki mają czymś, czego się boimy i czego wolelibyśmy unikać. Wszak nie jest to gra akcji jak takie The Last of Us Resident Evil 4, chociaż naleciałości z tych gier w Silencie bardzo łatwo dostrzec. Sam system jest poprawny. Nie jest on niesamowicie skomplikowany, bo w sumie jedyne ruchy jakie mamy to cios z broni białej, broń palna lub unik, ale spełnia on swoje zadanie pomimo tego, że opiera się na totalnej losowości. Znaczy, nie jest idealny. James potrafi przyblokować się w ścianie, a czasami nawet przeciwniku, ale gdy do tego dochodzi, to zazwyczaj gra rozwiązuje to na korzyść gracza i nie dostaniemy wtedy żadnych obrażeń. I niestety walki jest momentami za dużo. Cały system jest skonstruowany pod potyczki 1 na 1, więc gdy atakuje nas powiedzmy 3 typów naraz, to pojawia się problem. I nie mówię tu tylko o zwiększonej trudności, ale auto-aim może przeszkodzić i uczepić się tego oponenta, którego akurat nie chcemy atakować. Ale podczas samej rozgrywki w ogóle mi to nie przeszkadzało, bo dość szybko nauczyłem się, by wyciągać przeciwników pojedynczo. I wydaje mi się, że taki był zamysł, bo ta gra ciągle próbuje wciągnąć cię w pułapkę. Lying Figie może zwabić cię do auta, za którym czyha manekin, a pierwsze potyczki z pielęgniarkami w szpitalu Brookhaven mogą być naprawdę ciężkie. Ba, niektórzy recenzenci nazywają przeciwników zbyt mocnymi. A jak przejdziemy na drugą stronę, to znaczy do The Other World, to mamy jeszcze bardziej przekichane, bo znani przeciwnicy mają nowe wersje z dodatkami takimi jak choćby ataki AOE. Gra jest bardzo szczodra, jeżeli chodzi o zasoby. Zarówno w Resident Evil, jak i Silent Hill zawsze pierwszy raz gram na normalnym poziomie trudności. I tu amunicji zabrakło mi tylko w ostatnich sekundach walki z bossami, a leczenia nie brakowało nigdy. Zawsze w kieszeni miałem minimum 5 napoi i strzykawek. System ten z designu jest więc bardzo klaustrofobiczny, ale wydaje mi się, że taki miał być. To samo zastosowano choćby w remake'u Dead Space'a z zeszłego roku i tam też się to sprawdzało, więc czepianie się, że kamera jest za blisko, jest czepianiem się. Pomiędzy potyczkami będziemy dużo eksplorować. I ta eksploracja jest naprawdę przyjemna. Wszystkie miejsca, zablokowane przejścia, drzwi czy kody James skrupulatnie zaznacza na mapie, a będąc w Otherworld, papier dodatkowo gnije na naszych oczach. Na standardowym poziomie trudności gra prowadzi nas za rękę od zagadki do zagadki, ale jeżeli chodzi o same zagadki, to tutaj musimy już myśleć sami, ale są one tak skonstruowane, że może nie uda nam się tego załapać po 2 minutach, to po 5 już tak. I kiedy już wpadniemy na rozwiązanie, to czujemy wewnętrzną dumę, co jest super uczuciem. Pojawiło się nawet nawiązanie do kodu 0451. Kto ma wiedzieć, ten wie.
A na koniec zostawiłem sobie oprawę audiowizualną, bo prawda jest taka, że gra jest piękna. Lokacje, które przemierzamy, wyglądają nie tylko realnie, ale inny świat nigdy nie wyglądał lepiej niż w tej grze. Unreal Engine 5 sprawdza się tutaj znakomicie, a jedyne do czego bym się przyczepił to wydajność. Gra na PlayStation 5 w trybie performance często nie trzyma 60 klatek, a wersja PC-towa, na której grałem ja, miała problemy z ghostingiem oraz też z płynnością. I nie wiedzieć czemu wszystkie cutscenki zablokowane są do 30 klatek, co trochę bije w oczy, gdy poprzednia scena miała klatek 80 czy 90. Oprawa audio też jest cacy i nie mówię tu tylko o samych odgłosach w grze, które wypadają znacznie lepiej niż w oryginale, ale oczywiście o prześwietnej muzyce, którą znów przygotował dla nas Akira Yamaoka. Wszystkie motywy przewodnie powracają, ale w nowej, odświeżonej formie. Każdy z nas zmienia się na przestrzeni lat i te nowe aranżacje pokazują też, w jakim kierunku udał się sam Yamaoka. Mi się to bardzo podoba i nie mogę doczekać się, aż muzyka trafi na serwisy streamingowe. Będę męczyć ją tak samo jak oryginał. Ale tu uwaga, niektóre motywy zmieniły się nie do poznania, więc jeżeli jesteście purystami, to pomyślałem, że wspomnę. To, co najbardziej zaskoczyło mnie w recenzjach innych polskich twórców, w szczególności tym z kanału zaczynającego się na T, kończącego na Wigry, było to, że Blobber nie oddał należytego szacunku materiałowi źródłowemu, albo po prostu mógł to zrobić lepiej i bardziej wiernie oryginałowi, ale według mnie fan każdej gry powinien modlić się, żeby remake ich ukochanego tytułu robił ktoś z taką pieczołowitością, jak zrobiła to ekipa z Krakowa. Gra to absolutny fanserwis i nie mam tu na myśli tego jako coś złego. Przy basenie, przy apartamentach Woodside znajdziemy oprawioną mapę z oryginalnej gry. Przy ranczu Silent Hill na początku samej gry w środku stodoły znajduje się tabliczka z nazwą rancha zapisaną Comic Sansem, co nawiązuje do legendarnego, nieudanego remastera oryginału na PS3. A jakby tego było mało, to wcześniej wspomniana sama Maria wyciąga z szafy ciuszki noszone przez oryginalną wersję postaci, pytając, jakby w nich wyglądała. A zaraz obok, w pokoju 106 Jack's Inn, możemy nawet znaleźć nawiązanie do Silent Hilla 3. Mało tego, Blobber na bieżąco reagował na wszystkie uwagi fanów od momentu samego zapowiedzenia. James przeżył prawdziwy glow-up, a wiele scen dostało dodatkowy szlif. Jako pan Grapedia nie mogę też zapomnieć o ciekawostkach. Maria reaguje na to, gdy poświecimy jej w twarz, You trying to blind me, James? a jej odzywki czasami burzą czwartą ścianę. Whoa! Hey! Why'd you do that? Hey, you okay? It's like you froze for a second. Yeah, Legendarna scena, w której James wyławia wskazówki do zegara w klopie, też skrywa pewien detal, bo od tego momentu paznokcie bohatera będą po prostu brudne. Najlepszym dowodem na to, że Blobber odwalił kawał dobrej roboty, są nie tylko pozytywne recenzje graczy, nie krytyków, ale sam fakt, że w dyskusjach online jednym z najczęściej pojawiających się tematów nie jest to, czy remake był dobry, bo był, ale to, czy w ogóle był potrzebny. I właśnie o tym jeszcze chciałem pomówić przed werdyktem. W tych rozmyślaniach musimy rozważyć dwie strony medalu. Zebrałem więc najczęściej pojawiające się argumenty, tak żebyście mogli wykształcić swoją własną opinię, ale oczywiście proszę wymieniajcie swoje w komentarzach pod filmem, bo jestem naprawdę ciekawy waszej opinii. A potem ja przedstawię swoją. Nie, remake nie jest potrzebny. Dlaczego? Remake nie jest w stanie oddać klimatu oryginału. Ten nie wynikał tylko z zamysłu, ale ograniczeń sprzętowych. Historia, którą opowiedział Blobber, została już opowiedziana wcześniej. Nie ma więc tu o czym dyskutować, więc po co to w ogóle robić? Remake, chcąco lub niechcąco, przyczynia się do usunięcia oryginału z historii. Remake spłyca niektóre elementy historii, co zmienia sposób, w jaki odbierana jest gra. Tak, remake jest potrzebny. Dlaczego? To szansa na ożywienie serii. Silent Hill był praktycznie martwy, a odnowienie najpopularniejszej historii jest naprawdę dobrym startem. Remake nigdy nie powinien być taki sam jak oryginał. Oryginał nadal można ograć, a remake oferuje nową interpretację historii w nowej oprawie. A tak w ogóle to żywotność kontentu w dzisiejszych czasach jest tak krótka, że dyskusje mogą pojawić się na nowo. Nie oszukujmy się, mało kto z nowych odbiorców ma w ogóle ochotę na grę z grafiką z PS2. A jakie jest moje zdanie? Ja uważam, że remake był potrzebny, a na pewno bardziej niż remake Residenta 4. Sam reżyser oryginalnej gry, Masahashi Tsuboyama, napisał na Twitterze, Xie, że nie jest zadowolony z ustawienia kamery w wersji z 2001, która wynikała głównie z ograniczeń sprzętowych.
Skoro ten element, uważany przez wielu purystów za złoty element, którego nie mogło zabraknąć w remake'u, jest czymś, czego nie chce sam reżyser oryginalnej gry, to myślę, że ta nowa wizja polskiego studia zasługuje chociaż na szansę. Zwiedzając miasteczko Silent Hill, apartamenty Blue Creek, które tu zostały przeniesione do Otherworld, czy przemierzając korytarze szpitala Brookhaven, czułem się po prostu jak w domu. Ale wszystko jakby wypiękniało. Coś, co 23 lata temu wyglądało jak sen, teraz mogłem zwiedzać w formie, którą wcześniej sobie wyobrażałem. Jeżeli tak teraz mają wyglądać gry z serii Silent Hill, to ja chcę tego więcej. Silent Hill powrócił. Nie sądziłem, że to kiedyś powiem. Tak samo jak wcześniej w tym roku Stellar Blade sprawił, że poczułem się, jakbym cofnął się do lat 2000, nie mając żadnych problemów i zmartwień poza lekcjami z polskiego, tak Silent Hill 2 od Blobera daje mi nadzieję. Może to zabrzmieć filozoficznie, ale daje mi nadzieję. Nie tylko na kolejne odsłony czy kolejne remake'i, ale pokazuje, że nie można spisywać kogoś od razu na straty po samej zapowiedzi. Trzeba dać temu komuś szansę na pokazanie, co się tak naprawdę potrafi, oczywiście z odpowiednim zapleczem. Chociaż nie lubię oceniania cyferkami, to w zeszłym roku Alana Wake'a 2 oceniłem na 9 na 10. I byłbym po prostu nie fair, gdybym Silent Hilla 2 ocenił gorzej. Jedyne, co pozostaje mi teraz zrobić, to pogratulować Bloberowi świetnie wykonanej roboty, zaznaczyć, co wymaga poprawy, bo idealnie nie jest, i rozpocząć grę na nowo w poszukiwaniu innych zakończeń w ich remake'u, bo pojawiły się tam nowe. Żadna gra nie jest idealna, ale jeżeli grasz w taką do późnej nocy i jedyne, co masz z tyłu głowy po przebudzeniu, to ten wewnętrzny zegar, który tyka i odlicza czas do następnego wieczora, kiedy w końcu powrócisz do tego świata, to oznacza, że ta gra jest po prostu dobra. No i Silent Hill 2 taki jest. Jeżeli podobał Ci się ten materiał i chcesz tego więcej, to rozważ wsparcie mojego kanału, bo wiecie, łatwiej się gra w gry, a potem się o nich gada, kiedy nie trzeba się przejmować na przykład rachunkami za internet. I będziecie mieli wtedy też wpływ na to, co będę nagrywał później. No i byłoby mi naprawdę miło, gdybyście chociaż się zastanowili. Dzięki.